Postacie z tej książki są ścigane przez własną przeszłość. Czym jest przeszłość Jake'a? Czasem przed jego chorobą. Dzieciak w wieku 6 lat dostał złośliwego guza. Pozaszkieletowy guz Edwina, jak to się nazywa w książce. I jego życie kruszyło się coraz bardziej od tego czasu. Osłabiony, łysy dzieciak nie może teraz nawet wyjść z domu i leży w szpitalnym łóżku w swoim pokoju. Ale ma nadzieję. O tym opowiada prawdziwy Jake. Możecie o tym nie pamiętać, bo było o tym mówione dosyć dawno temu. Ta historia została już wprowadzona znacznie wcześniej w historii Stitchwrighta w drugiej książce. Oficer Larson zajmuje się sprawą Stitchwrighta, trafił do domu Margie, kociej mamy, która zajmowała się tutaj dzieckiem przez przeszło 3 lata. Otrzymał ten dom w spadku po śmierci właściciela i znajdowało się tutaj coś nadprzyrodzonego, związanego ze sprawą Stitchwrighta. Historia prawdziwy Jake ma o tym opowiedzieć. Głównym bohaterem jest 9-letni Jake. 4 lata temu zmarła jego matka Roxanne, a 3 lata temu odkryty został złośliwy guz. Z początku radził sobie, chodził do szkoły, ale z dnia na dzień było coraz gorzej i po 3 latach dzieciak leży w łóżku i nie może opuszczać pokoju. Z powodu choroby widzi podwójnie. Jego ojciec Iwan jest wojskowym i często wyjeżdża na misję, dlatego nie ma go za często w domu i tylko dzwoni od czasu do czasu. Jego wujek Michael też nie ma zbyt dużo miejsca w ich życiu. Spotkał się z nim tylko raz i nie była to dosyć udana wycieczka. Dlatego też Jake'iem opiekuje się opiekunka, 30-letnia Margie. Jest optymistką, jest dobrą przyjaciółką dla Jake'a i ich więź jest praktycznie tak silna jak matki z dzieckiem. Wciąż ma nadzieję, że chłopcy się poprawi i robi wszystko, żeby ten był szczęśliwy. W szafie, w pokoju chłopca znajduje się postać o imieniu Simon. Chłopiec nigdy go nie widział, ale rozmawiają ze sobą noc w noc. Obiecali sobie, że kiedy chłopiec wyzdrowieje, wstanie z łóżka i otworzy szafkę. Spotka się z Simonem. Ale póki co jeszcze nie na to czas. Dopiero co chłopiec przeszedł przez silną chemioterapię i nie czuł się zbyt dobrze. Lekarze mówili, że i tak dostał więcej niż powinien. Jego życie w tym momencie istniało tylko za oknem. Mógł zobaczyć wiele dzieci z sąsiedztwa, które bawiły się w upalne dni, biegały dookoła zraszacza. Gdyby on tam z nimi się teraz bawił, to prawdopodobnie nie przeżyłby następnego dnia niestety. Margie podnosiła go na duchu. Miała swoje lekko żenujące koszulki z pozytywnymi wiadomościami, które tworzył jej znajomy. Jake czasem rozmawiał z dzieciakami z podwórka. Raz nawet jeden Brandon chciał go wyciągnąć z domu, ale Jake zwymiotował i dwójka szybko została przyłapana. Nici z wycieczki. Nie było wielu rzeczy, które podtrzymywały Jake'a przy życiu. Była Margie, były rozmowy przez telefon z ojcem od czasu do czasu, ale był też Simon. Za każdym razem, kiedy chłopiec miał iść spać, Simon budził się chwilę wcześniej i mogli ze sobą przez jakiś czas porozmawiać. Jake był bardzo szczęśliwy z tych rozmów. Wielokrotnie niecierpliwił się, kiedy Margie siedziała przy nim wieczorem, bo wiedział, że Simon nie odezwie się, póki ona jest w pokoju. Simon miał pewną bardzo ważną zasadę w rozmowach z Jake'iem. Nie rozmawiał z Jake'iem, a rozmawiał właśnie z tytułowym, prawdziwym Jake'iem. Prawdziwy Jake nie był chory, nie rozmawiał o swojej chorobie. Prawdziwy Jake był zdrowym, szczęśliwym chłopcem, który codziennie przeżywał wspaniałe przygody i to właśnie o nich Simon rozmawiał. Te rozmowy nie były jakieś bardzo zaawansowane. Jeździłem na rowerze, ja też. Przewróciłem się i potargałem kolano, ja też. Tak właściwie to grałem w tą samą grę co ty. I tak dalej, i tak dalej. Nie było to nic poważnego, ale nie musiało być. Simon umilał czas chorowitemu 9-letniemu chłopcu. Nie było tutaj potrzeby na nic więcej, było dobrze. Kim jest jednak Simon? Sekrety są tutaj dwa, bo tak naprawdę Simon to był Iwan, ojciec Jake'a. W przeszłości dzwonił do niego codziennie, rozmawiali o rzeczywistości, o tym jak chłopiec się czuje, był słowo wsparcie, wiele tego typu rzeczy, ale Iwan uznał, że może robić coś więcej, że w życiu Jake'a potrzeba trochę więcej magii, dlatego wymyślił Simona. Iwan modyfikował swój głos przez aplikację na telefonie i rozmawiał ze swoim synem dzień w dzień, udając jakiegoś innego, młodego dzieciaka. Dwójka przyjemnie spędzała ze sobą czas codziennie, choć nie były to długie sesje, bo Jake szybko szedł spać. Ale jednak, kiedy Jake wyzdrowieje, miał podejść do szafki i ją otworzyć. Coś miał tam znaleźć. I na tym polegał drugi sekret. W szafie znajdowała się biała metrowa lalka i był nią prawdziwy Jake. Margie jest dobrą artystką. Zanim zajmowała się Jake'iem, to chciała iść do dobrej pracy graficznej i teraz wykorzystuje swoje umiejętności, upiększając tą lalkę. Miała na sobie wszystkie wspomnienia, które prawdziwy Jake przeżył w opowieściach pomiędzy Jake'em a Simonem. Jeśli Jake i Simon rozmawiali o wypadzie na pizzę i plamie na koszulce, Margie dorysowała plamę po sosie. Dodawała drzazgi, buty, rozwalone sznurówki i inne rzeczy, o których rozmawiali. Kiedy Jake otworzy szafkę, zobaczy te wszystkie wspomnienia. To był pomysł Iwana i dosyć miły gest dla chorego syna. Pozytywne emocje wlane w lalkę. Ale chłopiec musiał najpierw wyzdrowić, żeby ją w ogóle zobaczyć. A Jake słabł, Margie też słabła. Szczęście, optymizm, nadzieja z dnia na dzień przygasały. Jake nie czuł się dobrze, nie czuł się wygodnie w łóżku, często wymiotował. Czasem jadł, a czasem potrzebował wenflonu, żeby dostawać płynę dożylnie. Margie nie radziła sobie mentalnie z tą sytuacją, bo czuła się, jakby jej własny syn umierał. Często płakała. Ale punkt kulminacyjny, w którym wszystko się rozpadło, to była śmierć Iwana.
Nie powinno być jakimś wielkim szokiem, w końcu był żołnierzem na wojnie, ale nie oznaczało to, że Margie przyjmie taką informację lekko. Była załamana, choć najwięcej myślała o Jake'u i o Simonie. Iwan nie żyje, więc Simon już się nie odezwie. Musiała to powiedzieć Jake'owi. Musiała iść do przodu z życiem, musiała coś zrobić, ale nic nie było w tej sytuacji proste. Nie była w stanie powiedzieć mu o śmierci ojca w ogóle. Wieczorem powiedziała, że Simon jest zmęczony i nie będą w stanie dzisiaj porozmawiać, a następnego dnia miała oddać go do hospicjum. Ale Jake był wyjątkowo słaby i wyczerpany. Kiedy lekarze przyszli, okazało się, że jest już za późno. Jake zmarł. Nikt jednak nie zwrócił uwagi na szeroko otwarte drzwi pustej szafki. Tak kończy się ta historia. Prawdziwy Jake jest dosyć ciekawą historią, na pewno innym niż cokolwiek wcześniej. Daje podobne odczucia jak Mężczyzna z sali 1280, ale jest bardziej łagodna. Historia jest trochę powolna, ale jest ważna i czytał się dobrze, zwłaszcza w kontraście z poprzednim kosem, który się ciągnął. Prawdziwy Jake do czegoś zmierzał. Można powiedzieć, że w tej historii jest mało FNAF-a. Paranormalny aspekt pojawia się dopiero pod sam koniec, dosłownie na ostatniej stronie w ostatnim zdaniu. Ale dla mnie to dobrze. Jak już ustaliliśmy, Jake jest faktyczną, istotną postacią w historii Fazbear Frights. To jedna z dwóch połówek Street Duch, który ma w sobie wystarczająco radości, żeby modyfikować wspomnienia innych, dawać im szczęście, spokój, uwalniać ich. Jest duchem, wiele wycierpiał, w ogóle wciąż chodzi jakaś agonia, ale jest dosyć wyjątkowym duchem. I dobrze, że ta postać ma swoją unikalną historię. Jeśli robicie fangamy, swoje własne postacie, to dobrze jest widzieć właśnie takie backstory jak historia Jake'a. Coś nowego, innego. Na potrzeby filmu zedytowałem lekko Blanka z Five Nights at Candy's. Koncepcja jest tutaj mniej więcej taka sama, lalka, po której masz rysować. Tyle, że w historii to nie był robot w ogóle, no i malowała po nim dorosła kobieta, nie małe dzieci. Ale mimo wszystko oba koncepty wciąż są dosyć blisko siebie, więc dobre porównanie. W historii pojawia się motyw emocji. Choć dosłownie na 2 zdania. Lalka, którą tworzyła Margie, miała, zgodnie z intencjami, nasycić cię pozytywnymi emocjami. Pewnie z początku właśnie tak było, ale Margie pracowała nad nią codziennie, a jej optymizm powoli zmieniał się w ból, w gorycz. Wydaje mi się, że lalka dostała masakrycznie dużo negatywnych emocji i to one dały jej życie, więc pod koniec historii wyszła z szafki. Pytanie tylko, czy Jake umarł naturalnie z powodu choroby, z powodu jego nowotworu, czy może ta lalka odebrała mu życie, wyssała z niego życie. Co by ni było, wydaje mi się, że duch Jake'a nawiedza tą lalkę. Mogłoby to być niby nowe życie stworzone z emocji Margie, inny Jake niż ten, który zginął w łóżku. W końcu historia jest o prawdziwym Jake'u, który prawdziwie nie jest. Przedstawia fikcyjne wspomnienia, na tym polega ta lalka. Dostała emocje, dostała wygląd związany z fikcyjnymi przygodami Jake'a. Ale to raczej wciąż jest nasz Jake. Lalka zaczęła się poruszać dopiero wtedy, kiedy on umarł. Dzieciak wewnątrz Street Fighta wydaje się być duchem, a nie jakimś sztucznym życiem jak Charlie. Bardzo możliwe, że to połączenie emocji Margie i duszy Jake'a, jedno i drugie. Prawdziwa dusza Jake'a. Zastanawiam się teraz, czy może te pozytywne emocje, które przez długi czas zabawka dostawała, nie są czasem powodem, dla którego Jake jest wyjątkowy. Może dlatego może modyfikować wspomnienia. Zauważyłem też, że wiele osób nazywa tą lalkę Simon. I no trochę się nie dziwię. Jake miał znaleźć Simona w szafie. Ale jednak historia przedstawia to tak, że ta lalka to jest prawdziwy Jake. Jego przygody, jego doświadczenia. Margie nazwała tą lalkę twoje prawdziwe ja, więc nawiązuje do prawdziwego Jake'a. Lalka nigdy nie jest przedstawiona jako Simon. No i jakbym nie lubił The Ultimate Guide, akurat w tym miejscu książka jest po mojej stronie i mówi o The Real Jake Doll. Lalka prawdziwy Jake. Może coś zostanie jeszcze wspomniane później, ale póki co w moim umyśle ta lalka to prawdziwy Jake. A czy pamiętacie teorię, że Iwan to imię ugryzionego dzieciaka? Ta teoria powstała właśnie tutaj, w tej historii. Mamy Iwana i jego starszego brata Michaela. Powstało parę teorii po tej historii, ale dopiero potem ktoś próbował podłożyć imię Iwan pod dziennik przetrwania. Taka inżynieria wsteczna. Znasz rozwiązanie, a potem próbujesz zrozumieć system, który do niego prowadzi. Nie ma w tym nic złego, ale musi to być logicznie wyjaśnione. A obecne wyjaśnienie korzysta z 2 różnych sposobów. EVA ma swoją logikę, jestem w stanie uwierzyć, że to jest poprawne, ale potem N jest dopisane bardzo na siłę i nie ma to wiele sensu. Można robić teorię opartą o tą książkę, ale nie ma tutaj nic solidnego. W historii po prostu pojawiło się imię Michael i tyle, nazwisko jest inne, ten Mike nie ma nic wspólnego z naszym Mike'iem. Co zabawne, opisali go jako robota, ale nic tutaj nie działa. Warto wspomnieć też, jak historia wiąże się i wyjaśnia parę poprzednich wydarzeń. W trzecim Street Race Stingers Finasz tworzy sobie robota z agonii. Zbiera części nawiedzone przez Jake'a, przez Andrew. Andrew znalazł się tam poprzez baterię porta. Najpierw nawiedzał mężczyznę na stali 1280, ten wybuch w centrum dystrybucji Fazbear Entertainment. Tam dzieciak nawidził zabawkę, a zabawka trafiła do Finasza, ostatecznie. Street Race dostał jednak także płaską, pomalowaną flamastrem głowę lalki. To jest część prawdziwego Jake'a i stąd ten duch tutaj się pojawia. Druga książka mówi o przeżyciach Margie już po tej historii.
Dużo czasu nie minęło. Jake umarł po 3 latach, a Larson wchodzi do jej domu, kiedy mieszka tutaj od ponad 3 lat. Teraz opiekuje się kotami. Wygląda na to, że Street Fight powstał krótko po śmierci Jake'a, jeżeli Larson był na jego tropie i trafił do Marjorie tak szybko. Zdjęcie, które jej pokazał, pewnie przedstawia Street Fighta i kobietę zaszokowała twarz lalki, którą sama stworzyła, tak to rozumiem. Ale no, tak wygląda backstory Jake'a. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ma szczęśliwe wspomnienie z ojcem z meczu baseballu, a teraz widzimy, że kocha baseball, kocha kosmos, a wspomnienia z ojcem są mu naprawdę bliskie, wszystko się ze sobą klei. I jak mówię, jest to dosyć wyjątkowe wprowadzenie ważnej postaci w świecie FNAF, co bardzo mi się podoba. To istotna historia w całokształcie, jest dobrze napisana, nie ma w niej zbyt dużo FNAFa, ale nawiązuje do zasad ustalonych w Fazbear Frights, nawet w trylogii książkowej, wszystko jest ze sobą bardzo spójne i dlatego bardzo mi się ta historia podobała. Ciężko mi teraz dać cenę, porównać z poprzednimi historiami, bo wszystkie na szczycie były bardzo dobre. Dam tej historii chwilowo drugie miejsce tuż pod powrotem do domu, ale bardzo ledwo. Dzisiaj to tyle, dziękuję wam za oglądanie. Została jeszcze jedna historia i Street Fight Stingers, które zostawiam na ostatni odcinek. Zapraszam do obejrzenia.